Cześć, witam Was Energik. W kolejnym odcinku To było grane. Dzisiaj gra, o której wiele osób, parę osób pytało. Jest to Woodruff, The Bizarre Adventure of Woodruff and the Schniebels. Schniebel. W polskiej wersji gra została wydana pod tytułem Woodruff i Schniebel doktora Zimuta, o ile dobrze kojarzę, i była dodawana do jakiejś gazetki, nie pamiętam dokładnie do jakiej, Klik albo coś takiego, albo Cybermycha, i przez to większość z Was z tą grą miało szansę się zapoznać, ponieważ właśnie była ona wydana na polskim rynku w gazecie i ona chyba była nawet po polsku, o ile dobrze kojarzę. Słuchajcie, z Woodruffem nie zetknąłem się w czasie premiery, ponieważ premiera była w 1995 roku i gra była dostępna tylko i wyłącznie albo oryginalna, albo oczywiście, że tak powiem, u piratów, ale gra była jedna na całej płycie. W tamtym czasie byłem wielkim fanem ripów, czyli kupowało się płytę, na której gier było na przykład 20, oczywiście z wyciętymi scenkami przerywnikowymi, no ale było 20 gier, natomiast Woodruff był sprzedawany zawsze jako osobny, ponieważ nie za wiele tutaj można było zripować w tym Woodruffie. I no oczywiście wiązało się to z tym, że gra nie mogła być na takim typowym ripie i wiele lat później, 2 lata, może 3, nie pamiętam już dokładnie ile, będąc na rynku u Rosjan, którzy sprzedawali gry w rosyjskich tłokach, rosyjskie tłoki, przeglądając tą ich ofertę, że tak powiem, natrafiłem właśnie na grę Woodruff, która już pewnie tam leżała, nikt jej nie kupował, ponieważ wiele osób już zapomniało o tej grze, wszyscy w pogoni za nowościami zapomnieli o tym tytule i wtedy właśnie udało mi się kupić tego Woodruffa od rosyjskiego tłoka, no i oczywiście wtedy w niego zagrałem. Niestety płyty nie mam dzisiaj, trochę szkoda, nie wiem co się z nią stało, czy wyrzuciłem, czy komuś dałem i ktoś mi nie oddał, ciężko mi powiedzieć. Słuchajcie, Woodruff przez wielu uważany jest za 4. część Goblinów. Niestety nie jest to 4. część Goblinów. Jednakże podobny styl graficzny, podobne menu, rozłożenie wszystkich elementów na ekranie może przywodzić na myśl serię Goblins, jednakże jest to zupełnie inna gra. To nie należy do kanonu gier Goblins. Fabuła w Woodruffie jest troszkę bardziej dojrzała, troszkę bardziej, że tak powiem, dorosła. Oto ludzkość po wojnie atomowej schowana była ukryta była w jakichś bunkrach, wychodzi po wielu latach na powierzchnię Ziemi i widzi, że Ziemia zamieniła się w dżunglę, a na Ziemi pojawiły się nowe istoty rozumne, tak zwane bazuki. Ludzkość oczywiście, jak to ludzkość, wypowiedziała wojnę bazukom, wygrała tę wojnę, zniewoliła ich. No i w tym momencie zaczynamy właściwie grać, gdy ludzkość już znowu rozpanoszyła się na świecie, z bazuków zrobiła swoich niewolników. Akcja dzieje się w pionowym mieście, które możemy zobaczyć tutaj na okładce. To nie jest góra, ale to jest właśnie miasto. Główny bohater Woodruff, poznajemy go w momencie, kiedy do doktora Schniebla przybywa Bigwig, doradca prezydenta, który porywa go i dodatkowo jeszcze strzela do ulubionego misia Woodruffa. Chwilę przed tym, zanim Bigwig się pojawił, profesor chowa Woodruffa do szafy, czyli tam do jakiegoś pojemnika, daje mu specjalne słuchawki, przez co Woodruff bardzo szybko rośnie do postaci dorosłej. Niestety wzrost powoduje to, że ma amnezję i nie za bardzo wie, o co chodzi. I naszym celem jest wyjaśnienie, gdzie jest doktor Schniebel, gdzie jest doktora Zimut, czym jest tajemniczy Schniebel. No i oczywiście, jak to w większości takich gier, jeszcze dodatkowo parę różnych takich side questów, które będziemy wykonywać. Tak jak mówiłem, gra jest troszkę bardziej poważna i widać to przede wszystkim w podejściu, samej fabule, ale i podejściu autorów do gry. Odwiedzimy dzielnicę czerwonych latarni, także tego typu rzeczy nie pojawiały się w Goblinach. W odróżnieniu od Goblinów gra jest w podwyższonej rozdzielczości, tym razem jest to 640 na 480 i w odróżnieniu od serii Goblins grę można uruchomić tylko spod Windowsa. W latach 90. to nie było wcale, w 96
roku, to nie było wcale takie oczywiste, że gra już działała spod Windowsa. Oczywiście 2 lata już był na rynku Windows 95, ale wymagał on dosyć, może nie tyle dobrego procesora, żeby gry działały, ale dobrej karty graficznej. Pamiętam, że w tamtym czasie, jeżeli miałeś kartę z 512 kg na pokładzie, Woodroofa nie można było odpalić, ponieważ karta nie była zdolna wyświetlić 16-bitowego koloru. Maksymalnie wyświetlała 256 kolorów i niestety Woodroof się wtedy nie odpalał. Wiem, bo miałem taką właśnie sytuację. Dopiero karta z 1 MB RAMu umożliwiała uruchomienie gier w kolorze 16-bitowym i oczywiście wtedy Woodroof ruszał. To, co było znamienne dla serii Goblins, oczywiście pojawiło się też w Woodroofie. No, trudno, żeby tak nie było, w końcu to ta sama firma. Przede wszystkim rewelacyjna animacja, tym razem już podniesiona o parę poprzeczek do góry względem Goblinsów. Myślę, że dzięki wyższej rozdzielczości wszystkie te animacje, te wszystkie elementy ruchome w grze zyskały swoje drugie życie i muszę przyznać, że tych animacyjek takich głównego bohatera, kiedy coś podnosi, kiedy coś mu się nie udaje, bądź używa przedmiotu niezgodnie z przeznaczeniem, jest cała masa i muszę przyznać, że jeszcze lepiej to wygląda niż w Goblinach. Jednakże Woodroof jest też grą szalenie trudną. Większość z Was powie, jak to trudno, przecież ja już skończyłem. No tak, tylko że prawdopodobnie wiem, że w gazecie, w której był Woodroof, był też opis. No z opisem nie jest problem skończyć tą grę, natomiast problemem jest skończyć ją bez opisu. Dlaczego? Ponieważ autorzy wzorem gier sandboxowych umożliwili nam dostęp od razu do wszystkich lokacji. A tych lokacji jest naprawdę dużo. I zdarza się tak, że przedmiot zebrany w jednej lokacji musimy użyć 15 lokacji dalej. Dodatkowo duży poziom detali poszczególnych planż, dużo elementów, które możemy kliknąć, sprzyja, że używanie wszystkich przedmiotów na wszystkim jest po prostu trochę bez sensu i przez to gra jest dosyć ciężka, jeżeli chcecie ją przejść bez oczywiście opisu. Dodatkowo autorzy też rzucają nam pewne kłody pod nogi i jest to niestety tutaj dosyć znamienne. Otóż gra nie przepuści nas dalej, jeżeli nie zrobiliśmy czegoś wcześniej. Zdecydowanie schemat, który powiedziałem, odnosi się do większości przygodówek. Aby przejść dalej, musimy wykonać pewne czynności. Ale w Woodroofie jest to troszkę bardziej skomplikowane. Wyjaśnię Wam to na przykładzie. W pewnym momencie trafiamy na sytuację, kiedy chcemy zjechać windą na dół. Niestety w windzie widzimy, że jest zacięty gość, jego głowa wystaje pomiędzy drzwiami. Pierwsze co myślimy, to musimy znaleźć jakiś przedmiot, aby tego gościa uwolnić. I chyba każdy z Was by o tym pomyślał, więc chodzimy po tych lokacjach, szukamy przedmiotu, no nie ma nic. Co się okazuje? Nie jest to prawidłowe podejście. Okazuje się, że ten gość w windzie jest tam tylko i wyłącznie dlatego, że wcześniej nie porozmawialiśmy ze wszystkimi postaciami, z którąś postacią na wszystkie tematy. Przez to gra nie chce nas puścić dalej. Oczywiście bez sensu całkowicie, bo z sytuacji takiej oczywiście tak jak mówiłem, samo przez się narzuca, że musimy znaleźć, jak tego gościa uwolnić, a powodem jest to, że gdzieś z kimś nie porozmawialiśmy. W momencie, kiedy tą rozmowę, tą konwersację przeprowadzimy, gość z windy znika, można spokojnie zjechać na dół i takich elementów jest niestety bardzo dużo. Autorzy też w śmieszny sposób w jednym momencie składają hołd grze Doom. Kto grał, to pamięta tą scenę, bardzo ją lubię, także zobaczcie sobie teraz tutaj też na gameplayu. Zdecydowanie muszę powiedzieć też, że Woodroof jest gorszy od serii Goblins. Zdecydowanie poziom trudności, skomplikowanie całej rozgrywki, ponieważ w trakcie gry będziemy mieli też możliwość używania specjalnego takiego telefonu. Muszę przyznać, że troszkę za bardzo przegięli w dziwaczność, że tak powiem, całej rozgrywki. Pamiętam, że w odróżnieniu od Goblinów, gdzie akcja działa się na jednej, 2 bądź 3 planszach maksymalnie, gra była bardzo płynna, to znaczy nie było problemów, żeby używać przedmioty na wszystkich we wszystkich możliwych lokacjach i zawsze w którymś momencie doszło się do prawidłowego rozwiązania. Natomiast w Woodroofie jest to troszkę, tak jak mówiłem, przez te ogromy tych lokacji, mnóstwo elementów, które występują, jest to niestety bardzo ciężkie i zdecydowanie nie pomaga to tej grze.
Słuchajcie, mimo wszystko, że uważam, że gra jest słabsza od Goblinów, jest to nadal świetna przygodówka. Chyba taka jedna z lepszych przygodówek, znaczy ogólnie seria Goblins jest jedną z moich ulubionych, ale Woodroof też jest taką typową przygodówką, bez udziwnień, bez jakichś rzeczy, które w przygodówkach nigdy tam się nie znalazły, ponieważ teraz gry przygodowe to i tam jest zręcznościowe i coś tam, wrzucają wszystko do jednego wora, natomiast to jest taka typowa zręcznościówka, przygodówka. Zbieramy przedmioty, używamy przedmiotów, rozmawiamy. No i to jest wydaje mi się, że fajne. Tak jak mówiłem, dużo robi to, że jest wyższa rozdzielczość, grafika wygląda naprawdę fajnie, jest kolorowa, komiksowa, animacja głównego bohatera jest naprawdę rewelacyjna, wszystko dopięte, że tak powiem, na ostatni guzik i chyba jest to największe, pod względem graficznym oczywiście, największe dokonanie Cocktail Vision. Nie mogę powiedzieć, że pod względem miodności gry. Tutaj jest troszkę gorzej od Goblinsów trójki, którą uważam za najlepszą część serii, no ale Woodroof się nawet nie zbliża w miejsce Goblins 3. Niemniej jednak jest to solidna, dobra pozycja dla fanów gier przygodowych, trudnych gier przygodowych. Można sobie oczywiście w nią spokojnie pograć. Pudełko, które widzicie, jest z edycji premierowej, dosyć niespotykane, ponieważ większość edycji Woodroofa, które można znaleźć na aukcjach, jest w tak zwanym Jewel Case'ie, a w Polsce to oczywiście ta gra z gazety. W Jewel Case'ie, czyli zwykłe pudełko, natomiast edycja pudełkowa jest raz na jakiś czas wypływa za koszmarne pieniądze na Allegro albo na eBayu, niemniej jednak dosyć niespotykana. Zobaczmy, co jest w środku. Niestety Cocktail Vision przyzwyczaił nas do tego, że no szału nie będzie, że tak powiem. Aczkolwiek jest tutaj parę fajnych, jedna właściwie fajna rzecz. Zawsze mówię, że jest parę fajnych rzeczy, a potem się okazuje, że ta fajna rzecz to jedna karteczka i tak teraz będzie podobnie. Przede wszystkim karta rejestracyjna, niewypełniona, czysta. Manual odnośnie gry, tym razem podobnie jak już w wielu grach mówiłem, gra jakby rozszerza nasze wiadomości o świecie, w którym akcja się dzieje i to jest zdecydowanie wielki plus. Mamy nawet słowniczek występujących wyrażeń w grze, ponieważ są tutaj oczywiście jakieś dziwaczne nazwy, które nie występują w języku angielskim. Na przykład zobaczmy, co to znaczy szprocnok. Nie wiadomo, ale tu możecie przeczytać i dowiedzieć się, co to jest. Także jak zwykle muszę przyznać, że instrukcja, chociaż nie jest kolorowa i dosyć krótka, jej zawartość merytoryczna jest bardzo duża i zdecydowanie ma ona nam pomóc w grze, a nie dodatkowo jeszcze wprowadzać jakieś zamieszanie. Dalej mamy jakiś katalog gier, co to jest napisane? Imagination. No i słuchajcie, fajna rzecz, taki mini hintbook, tam duże słowo hintbook, to jest taka broszurka, która zawiera parę pierwszych kroków, które mają nam umożliwić wstęp do gry. Tak to wygląda. Zwróćcie uwagę tutaj na takie złote kółeczko, to jest taka nalepka, która w momencie, kiedy się to otworzy, no to oczywiście ona się przerwie i będzie widać, że ktoś już tam zerkał. Ja oczywiście sprytnie podważyłem tak, że się otwiera bez rozdarcia tego sreberka. W środku mamy, tak jak mówiłem, parę kroków, które mają nas wprowadzić w grę i tak, żebyśmy otrzaskali się ze sterowaniem, z używaniem przedmiotów, troszkę nam gra pomaga, że tak powiem, wejść w tą grę. Aczkolwiek wierzcie mi, że to tak naprawdę to nic nie znaczy, bo gra jest i tak trudna, czy ten hintbook otworzycie, czy nie, to nic tak naprawdę nie zmieni. No i oczywiście płytka. Jeszcze otworzę w środku. Z grą. Słuchajcie, dzisiaj Woodroof to gra, co ciekawe, w Polsce nawet niezapomniana, bo dzięki właśnie temu czasopismu, gdzie pojawił się ten tytuł, wiele graczy ją zna i to jest chyba fajne, że grę z takiego 94 czy z 95 roku gracze znają, chociaż jest już ona taka stara, a mimo wszystko
dzięki właśnie tej gazecie polskim graczom ten tytuł jest znajomy. Kochani, czy grać? Zdecydowanie, jeżeli podobała Wam się seria Goblins Woodroof, jest pozycją obowiązkową. Jednakże musicie wiedzieć, że stanowi spore wyzwanie. No, moja wersja oczywiście jest po angielsku. Podobno wersja z gazety jest po polsku. Nie wiem, ale chyba tak jest. Grę jak najbardziej polecam dla fanów przygodówek, pozycja obowiązkowa. No i muszę przyznać, że nie głupia fabuła. Nie głupia fabuła, troszkę bardziej dorosła, chociaż to troszkę leży na przeciwnych stronach z grafiką, która jest taka komiksowa, kolorowa, a mimo wszystko fabuła jest dosyć poważna. Niemniej jednak polecam Woodroofa. Fajna przygoda, fajna zabawa może z grą. Troszkę może w pewnym momencie frustrująca, gdy nie można przejść dalej, ale mimo wszystko jest to tytuł warty uwagi. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.